Czy genetyka może zapewnić zdrowie przyszłym pokoleniom? PGT to nie tylko technologia, ale przede wszystkim klucz do lepszego zrozumienia i planowania swojej przyszłości rodziny i przyszłości dzieci. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat diagnostyki preimplantacyjnej PGTA. PGTA, czyli diagnostyka preimplantacyjna aneuploidii. Dowiemy się, kiedy warto ją stosować, dla kogo i jakie korzyści może przynieść naszym pacjentom. Ja się nazywam Dorota Białobrzeska-Łukaszuk i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam doktora nauk biologicznych, pana Sebastiana Puksztę, szefa, kierownika pracowni diagnostyki preimplantacyjnej w laboratoriach genetycznych Invicta. Witam. Dzień dobry, pani Doroto. Kto jest? Co to jest ta diagnostyka preimplantacyjna PGTA? Cóż to za skrót? No właśnie, wracamy do tych skrótów. PGTA, czyli w kierunku aneuploidii, i spośród wszystkich rodzajów diagnostyk preimplantacyjnych to ta wydaje się wzbudzać najwięcej kontrowersji. Ale jakbyśmy mogli rozwinąć ten skrót PGTA, aneuploidię i tak prostym językiem wytłumaczyć, na czym polega ta metoda diagnostyczna? Co bada? Tak, w gruncie rzeczy PGTA bada stan stabilności chromosomów, czyli szukamy obecności aneuploidii, czyli zmian liczbowych chromosomów w genomie zarodkowym. Dlaczego to robimy? Ponieważ wiemy na dzisiaj, że częstość pojawiania się aneuploidii na przykład rośnie z wiekiem pacjentki. Aneuploidie są przyczyną różnych konsekwencji na różnym etapie leczenia in vitro. My to widzimy, ale pacjentki mogą doświadczać tego wcześniej, zanim zgłoszą się do kliniki leczenia niepłodności. Dla kogo jest ta metoda diagnostyczna, diagnostyka preimplantacyjna aneuploidii? Prowadząc w naszych klinikach leczenie pacjentów, w klinikach leczenia niepłodności, widzimy określone problemy, z jakimi się zmagają nasze pacjentki, de facto na bardzo różnym etapie tego leczenia. Okazuje się, że z wiedzą, którą posiadamy, jesteśmy w stanie faktycznie zidentyfikować niejako wspólny mianownik tych niepowodzeń albo tych problemów, które się pojawiają w różnym momencie. Czyli już na samym początku, wiedząc, jakiej efektywności możemy się spodziewać dla pacjentek w wieku powyżej 35 roku życia, jesteśmy w stanie rekomendować takie badanie. Czyli powyżej 35 roku życia. Jest to rekomendacja. Oczywiście to nie jest tak, że budzimy się pewnego poranka i dzisiaj jestem w innej statystyce, prawda? Jest to proces biologiczny, który zachodzi w organizmie kobiety i w rekomendacjach widnieje taka liczba, no bo to są rekomendacje. Dlaczego wybrano taką liczbę? No de facto tą liczbę wybrano dlatego, że w diagnostyce prenatalnej rysując niejako przebieg ryzyka trisomii 21 na etapie prenatalnym, jeszcze raz podkreślę, to ryzyko przekracza 1% w wieku właśnie 35 lat. I stąd wzięła się rekomendacja, która odwołuje się do definicji tak zwanego zjawiska AMA, czyli Advanced Maternal Age, czyli zaawansowany wiek matki, ponieważ wiemy, że 80-90% tych zmian, które widzimy już na etapie zarodkowym, są pochodzenia matczynego, to znaczy z komórki jajowej. A wynika to po prostu z tego prostego faktu, w jaki sposób tworzone są, kiedy są tworzone i kiedy dojrzewają komórki jajowe. Czyli jest bardzo długi okres czasu pomiędzy momentem, kiedy już są utworzone, a momentem, kiedy dojrzewają do swojej ostatecznej formy. I w związku z tym są narażone przez długi czas na
różne czynniki, które sprawiają, że jakość komórki jajowej może być ograniczona. No dobrze, czyli jakby możemy powiedzieć, że ta rekomendacja wynika z doświadczeń wynikających z diagnostyki prenatalnej. Tak, no bo oczywiście diagnostyka prenatalna rozwijała się wcześniej niż diagnostyka preimplantacyjna. I stąd wyciągnęliśmy takie wnioski. O rozwoju diagnostyki preimplantacyjnej możemy mówić od około, powiedzmy, 1989 roku. To tutaj dla diagnostyki preimplantacyjnej zasługi mają kobiety, ponieważ pierwszą reakcję, którą uznaje się dzisiaj za taką prekursorową dla diagnostyki preimplantacyjnej, wykonała właśnie pani Elena Kontogiani, badacz wtedy pracujący z Grecji, badaczka z Grecji, wtedy pracująca w Wielkiej Brytanii. I ona wykonała reakcję poszukiwania chromosomu Y w materiale zarodkowym, co zostało uznane za pierwsze ukazanie, czy pierwsze oblicze diagnostyki preimplantacyjnej. Czyli mamy dzisiaj już takie doświadczenie. No i oczywiście próbując tłumaczyć obserwacje, których dokonywaliśmy dla diagnostyki prenatalnej, sięgaliśmy po wcześniejszy etap. Czyli diagnostyka preimplantacyjna postrzegana jako bardzo wczesny etap diagnostyki prenatalnej. Również takie spojrzenie się spotyka. I chcąc wytłumaczyć te zjawiska, które widzimy na etapie prenatalnym, badaliśmy, na ile było to możliwe, zjawiska, które występowały na wcześniejszych etapach, czyli jakość komórek rozrodczych, tak, w tym komórek jajowych, rzutująca na efektywność następujących procesów lub wady powstające już w komórkach jajowych, przenoszone aż do diagnostyki prenatalnej. Czy istnieje takie powiązanie? Czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że jedno łączy się z drugim? No i właśnie w ten sposób sięgano coraz wcześniej po to, żeby móc wytłumaczyć to, co jest obserwowane w diagnostyce prenatalnej. Więc ten związek wydaje się być nierozerwalny. Przy czym warto podkreślić, że oczywiście diagnostyka prenatalna dotyczy zupełnie innego etapu i mamy do czynienia niejako z zupełnie innym podejściem. Tak? No tak, ale wracając do tych rekomendacji, dla kogo jest PGTA, tak? Mamy pacjentki powyżej 35 roku życia. Czy są jeszcze jakieś inne wskazania? Mając bogate doświadczenie z pacjentkami, z parami zmagającymi się z niepłodnością, widzimy określone momenty, które są takimi właśnie checkpointami, są takimi miejscami, w których należy zwrócić szczególną uwagę w procesie leczenia. Tak? Czyli na pewno takim miejscem jest wskaźnik implantacji. Tutaj pojawiają się bardzo duże różnice i widzimy, że w momencie, kiedy nie wykonujemy badania PGTA, nie wykonujemy oceny genomu zarodkowego, nie wybieramy do transferu zarodków prawidłowych, tracimy na skuteczności implantacji, tak? Na efektywności, ale ograniczamy na razie statystyki do samej efektywności implantacji, prawda? Czyli jeżeli mamy problem z implantacją, możemy rozważyć, tak? Chciałoby się, żeby było tak, że zarodek nieprawidłowy nie implantuje, a zarodek prawidłowy implantuje. To nie jest tak jednoznaczne. I to by było wtedy proste. Wtedy nawet względem tego aspektu badanie PGTA nie byłoby potrzebne, ponieważ mechanizm byłby samowystarczalny. Natomiast to jest biologia, nie matematyka. I wiemy, że zarodki nieprawidłowe genetycznie w kontekście właśnie nieprawidłowości liczby chromosomów również się implantują, ale implantują się gorzej. To znaczy, implantując zarodki niebadane PGTA przez następujących 6 transferów, nie jesteśmy w stanie osiągnąć statystycznie efektywności 85-90%. Ciągle jesteśmy poniżej tych wartości.
W momencie, kiedy te same transfery będziemy przeprowadzali z wykorzystaniem zarodków, które zbadaliśmy pod kątem aneuploidii, to już przy trzecim transferze otrzymamy 90% szans na skuteczną implantację. Także w decyzji, czy wykonywać tą diagnostykę, czy nie wykonywać tej diagnostyki, sami wpisujemy się w pewną statystykę. Tak? I to, czy chcemy osiągnąć, czy chcemy polepszyć nasze szanse na to, żeby ta implantacja była skuteczna, a to jest tylko jeden aspekt w całym leczeniu, tak naprawdę zawiera się w tej naszej decyzji, czy chcemy wykorzystywać to badanie, czy nie. I w naszych klinikach oczywiście lekarze jak najbardziej rekomendują to badanie, ponieważ wiedzą, że to jest jeden z tych momentów, kiedy może się pojawić znaczące obniżenie skuteczności leczenia. Okej. Tu mówiliśmy o tym, o problemach z implantacją, a jak to jest w przypadku poronień? Kiedy pacjentka doświadcza poronień, czy też warto rozważać takie badania? Wynikające z tego, że nieprawidłowe zarodki również implantują, jest właśnie fakt, że posiadamy pacjentki, które mówią, mogę zajść w ciążę, ale nie mogę być w ciąży. Czyli zachodzi implantacja, natomiast zachodzi bardzo wczesne poronienie. Ono zachodzi na bardzo wczesnym etapie, wręcz w ciągu następnego tygodnia, 2 po implantacji, a może też zachodzić w ciągu następnych kilkunastu tygodni. Natomiast wiemy, że przyczyną tych poronień, czyli możemy sobie powiedzieć tak do 18 do 20 tygodnia, w największym stopniu są właśnie przyczyny genetyczne, w tym aneuploidie. To jest najczęstsza przyczyna poronień na tym wczesnym etapie. Czyli znowu, mianownikiem w tym przypadku jest PGTA. Czyli wykonując badanie zarodka, wiemy, że jego garnitur chromosomów jest prawidłowy, tym samym będziemy obniżać ryzyko wystąpienia poronienia. My wiemy o tym i w naszych klinikach rekomendujemy od razu wykonanie tego badania po to, żeby ograniczać w całości, również w procesie leczenia w klinice, odsetek występowania poronień, a w kontekście konkretnej pary po prostu ochronić pacjentkę przed tym przykrym doświadczeniem. Tak jest, to widzimy w naszych statystykach, prawda? Od paru lat dobrych, jak wykonujemy diagnostykę preimplantacyjną aneuploidii, spada nam liczba poronień. Rośnie liczba wykonywanych diagnostyk. Dokładnie. Czyli w tym momencie, mając tak naprawdę znowu te magiczne skróty, mając AMA, czyli już pierwsze wskazanie, z jakim pojawiają się pacjenci, czyli wiek potencjalnej matki, potem mamy wskaźnik implantacji, potem mamy wskaźnik poronień. Wydaje się, że są to miejsca, są to momenty w leczeniu, które mogą nie mieć ze sobą takiego oczywistego mianownika, jakiejś części wspólnej, ale to właśnie nieprawidłowości genetyczne w genomie zarodkowym są tym wspólnym mianownikiem. Możliwość ich stwierdzania jest dostarczana przez diagnostykę preimplantacyjną. No i z tego powodu na całym świecie PGTA odgrywa tak istotną rolę w procesie leczenia IVF. I to właśnie z tego powodu już w Stanach Zjednoczonych więcej cykli IVF jest robionych z wykorzystaniem PGTA niż cykli bez wykorzystywania PGTA. Jest ponad 50%. Mówiąc najprościej, świat zdał sobie sprawę, jak bardzo i jak w wielu momentach jedno badanie jest w stanie pomóc i podwyższyć skuteczność poszczególnych etapów, a co za tym idzie skuteczność całkowitą leczenia takich par. Gdzie można znaleźć takie wyniki? Odsyłam wszystkich do publicznie dostępnych danych SART. To jest to amerykańskie towarzystwo, które skupia 90% i więcej klinik leczenia niepłodności w Stanach Zjednoczonych. I to towarzystwo co roku publikuje bardzo szczegółowe dane, w tym dane
na temat wskaźnika poronień, na temat wskaźnika implantacji, na temat wskaźnika żywych urodzeń w poszczególnych grupach wiekowych. I z zastosowaniem Przeglądając właśnie te dane można sobie wybrać, czy chcemy zobaczyć cykle uwzględniające PGT i cykle, z których wykluczamy PGT, więc jednym klikiem jesteśmy w stanie porównać sobie dwa zestawy danych. No dobrze, ale jak jest z kolei z tymi pacjentkami, które są poniżej tego rekomendowanego wieku 35 lat? Czy te pacjentki młodsze też mają wskazania? Czy mogą robić tę diagnostykę preimplantacyjną aneuploidii? Czyli znowu wracamy do sformułowania rekomendacji. Tak? Czyli jak bardzo chcemy odchodzić od tego, że no w rekomendacjach jest podana liczba, bo na tym polegają rekomendacje, odwołują się do jakiejś definicji, to zawsze powinno być sprecyzowane. Człowiek lubi okrągłe liczby, niech to będzie 35, de facto brzmi powyżej 35 roku życia w planowanym terminie porodu. Natomiast po pierwsze, no wiemy, że chodzi tutaj tak naprawdę o zegar biologiczny, więc albo możemy czekać na to, aż faktycznie w procesie leczenia pacjentka doświadczy tych niepowodzeń, o których rozmawialiśmy, tak, i tych ryzyk, które występują. No albo możemy chronić, znając występowanie zjawiska, ponieważ to nie jest skokowa zmiana. W momencie, jeżeli będziemy obserwować, czy to jakość komórek jajowych, czy my mamy dane, które już pochodzą z materiału zarodkowego, czyli jakość zarodków od pacjentek w określonym wieku, no to widzimy, że jest to niejako statystyka wznosząca się, tak? Czyli ona przez pewien czas utrzymuje się na określonym poziomie, a potem już następuje wzrost tych częstości występowania tych nieprawidłowości, tak? Czyli możemy powiedzieć, że no, nie ma takiej stricte granicy z dnia na dzień. Na pewno lekarz prowadzący pacjentkę będzie w stanie określić, czy już możemy rekomendować takie badanie, czy nie mamy jeszcze do tego tak naprawdę wskazań. W gruncie rzeczy zależy, jakich korzyści pacjenci szukają, tak? Bo jeżeli mówimy o tym, żeby unikać niepowodzeń implantacji, unikać poronienia, skrócić czas do ciąży i tego właśnie szukają pacjenci, to osiągną to bez względu na wiek. Wraz z wiekiem zdolności rozrodcze pacjentek są wygaszane. Każdego roku możemy statystycznie obserwować coraz niższy odsetek. Stosując PGT-A, tak naprawdę utrzymujemy tą statystykę na dosyć wyrównanym poziomie. Ona również z każdym rokiem delikatnie maleje, ale nawet w wieku 40-42 lat jesteśmy w stanie utrzymywać powyżej 15, około 20%, jeśli chodzi o wskaźnik prawidłowych urodzeń. Więc i w jedną, i w drugą stronę, wokół tej magicznej granicy, która wynika z rekomendacji, pozostaje taka sfera, którą warto rozważyć. To ja zapytam tak po prostu, prościej. Gdyby pan miał w rodzinie kogoś, kto zadałby panu takie pytanie. Mam 30 lat i chciałabym zrobić diagnostykę preimplantacyjną aneuploidii. Czy w ogóle mogę i czy warto? Czy mogę? Mogę. Natomiast nie wahałbym się ani chwili, tak? Rekomendowałbym natychmiast, ponieważ widzimy, że to jest po prostu odkrywanie kart, z którymi mamy do czynienia w procesie leczenia, a które dla nas pozostają zakryte. Już sam proces, wchodząc do procesu in vitro, wchodząc do kliniki leczenia niepłodności, wiemy, że chcemy w pewien sposób planować nasze działania i chcemy liczyć na to, że mamy do czynienia z możliwie najlepszym, optymalnym wydaniem tego procesu. I z tego powodu warto sięgać do narzędzi, które niejako przesuwają nas w tym procesie możliwie najbardziej
efektywny sposób, najbardziej optymalny sposób. Tak, bo nie tylko pacjenci przychodzący do nas chcą zajść w ciążę, ale chcą też mieć zdrowe dzieci. Dokładnie. Są różnych korzyści szukają pacjenci, tak? Po prostu. Więc oczywiście mamy te korzyści, które rozpatrujemy ze względów medycznych, kiedy widzimy faktycznie już u pacjentów, którzy borykają się przez kilka cykli z określonymi momentami w leczeniu, które obniżają ich skuteczność leczenia. Natomiast są pacjenci, którzy po prostu szukają rozwiązania prawidłowego, tak? Czyli w swoich staraniach nie udało im się posiadać dziecka, muszą posiłkować się bardziej zaawansowaną poradą, tak? Po to, żeby gdzieś złapać ten moment, gdzieś złapać któryś czynnik, tak, który rozwiąże ten problem, a który dzisiaj pozostawał póki co poza ich zasięgiem. W naszej rozmowie sięgnęliśmy do 1989 roku. W jaki sposób zmieniły się metody diagnostyczne od tamtego czasu? Powiedziałbym, że dramatycznie. To znaczy, pierwsza metoda była rewolucyjna, jak zresztą każda następna. Natomiast pierwsza metoda pozwalała zajrzeć do genomu zarodkowego niejako z pojedynczym próbkowaniem. Mówimy tutaj o diagnostyce metodą FISH, która klinicznie została wprowadzona niedługo właśnie po tym 1989 roku i przez bardzo długi czas była takim złotym standardem. No wiemy, że badanie FISH polega na tym, że po prostu niejako jednokrotnie próbkujemy genom zarodkowy. I już tej metody się nie stosuje de facto w laboratoriach diagnostycznych. I de facto rutynowo do badania aneuploidii tej metody się nie stosuje. Ale po drodze mieliśmy jeszcze parę metod, bo tak jak wspomniałem, badacze i klinicyści zajmujący się diagnostyką preimplantacyjną zawsze sięgali po możliwie najnowocześniejsze wydania technik molekularnych, które pozwalają w tym obszarze pomóc, pozwalają w tym obszarze wnieść jakieś korzyści, prawda? Więc mieliśmy potem badanie tak zwane qPCR, które pozwalało próbkować kilkukrotnie każdy chromosom. Potem mieliśmy badanie mikromacierzami, które o tyle zmieniało krajobraz całej diagnostyki preimplantacyjnej, że było badaniem, które faktycznie pozwalało oszacować całkowity garnitur chromosomów w genomie zarodkowym. Badanie qPCR też już na to pozwalało, natomiast takim flagowym badaniem, które tak naprawdę można powiedzieć opanowało cały świat, były właśnie mikromacierze dla wszystkich chromosomów. Mniej do początku drugiej dekady, XXI wieku, czyli do czasu, kiedy to właśnie kliniki i laboratoria genetyczne Invicta wprowadziły jako pierwsze na świecie technologię NGS do diagnostyki preimplantacyjnej. I to nasze laboratoria wykonały pierwsze na świecie klinicznie wykorzystywane informacje, badanie, które zostało wykorzystane w leczeniu. W faktycznej diagnostyce pacjenta. W leczeniu faktycznie pacjenta w procesie leczenia, tak? A nie w procesie naukowym. No i teraz, na czym polega różnica pomiędzy tymi technikami? Dlaczego świat decydował się, żeby niejako porzucić pewną technikę na rzecz nowszej? No, dla dobra pacjenta, można powiedzieć ogólnie, ponieważ zawsze chodzi o wiarygodność. Tak jak zaczęliśmy od jednokrotnego próbkowania genomu czy chromosomu w technice FISH, tak kończymy na próbkowanie setki tysięcy, miliony razy, tak, w technologii NGS. Także różnica jest dramatyczna. Czy patrzymy na jakieś zjawisko setki razy, tysiące razy, tak? Czy patrzymy po prostu raz, może 10 razy, więc to pozwala nam potem na osiąganie wiarygodności, które jeszcze tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu była jak gdyby poza zasięgiem, ponieważ te techniki po prostu nie istniały wtedy, tak? Więc nie patrzymy na to w ten sposób, że tamta diagnostyka
lepiej by było jej nie robić, tak? Czy nie warto było jej robić? Nie. Na swój moment to było możliwie najlepsze rozwiązanie technologiczne, tak? I ona była wysoce wartościowa, natomiast wraz z postępem technologii sięgamy po coraz nowsze rozwiązanie, więc w ten sposób oblicze diagnostyki preimplantacyjnej ewoluuje, ale zawsze mamy pewność, że stosowane są najnowsze technologie w tym obszarze. I tak też dzieje się w naszych laboratoriach i w ten sposób też lekarze mają pewność, że dostarczane im są wyniki w światowym standardzie. Czyli polscy pacjenci nie muszą sięgać po rozwiązania prezentowane gdzieś na świecie, ponieważ dokładnie takie samo rozwiązanie mają we własnej klinice pod własnym domem. A jakbyśmy mogli powiedzieć sobie o rodzaju materiału, który jest diagnozowany, bo usłyszałam tutaj, że wraz z wiekiem częściej te błędy pojawiają się po stronie kobiety, tak? W związku z tym, dlaczego nie badać ciałka kierunkowego? Dlaczego badać blastocystę? Dzisiaj jesteśmy przy blastocyście, natomiast trochę tak jak z tymi technikami, że następowała ewolucja w obliczu diagnostyki preimplantacyjnej, no i z punktu widzenia wykorzystywania materiału do badania, tak, a tak jak powiedzieliśmy, przechodząc z tego etapu prenatalnego do wcześniejszych etapów, okazało się, że mamy pewne możliwości. Tak? Znaczy mamy pewien wybór, co byśmy mogli zbadać. Owszem, były próby badania, czy nawet niekiedy trwają do dzisiaj, ale one są ograniczone do sytuacji, kiedy nie można wykorzystywać na przykład z punktu widzenia prawa, tak, tych rozwiązań, które są dzisiaj złotym standardem. Czyli dzisiaj wiemy, że złotym standardem jest badanie komórek blastocysty, natomiast niegdyś również zajmowano się badaniem ciałek kierunkowych. Dzisiaj wiemy, że wykonywanie badania z ciałek kierunkowych nie niesie ze sobą takiej skuteczności i takiej wiarygodności, jak wykonywanie badania z komórek blastocysty. Tak, no bo to komórki blastocysty to są te komórki już po zapłodnieniu, prawda? Czyli tak, jakby więc mamy materiał i od mamy i od ojca. To jest jedna z podstawowych różnic, czyli badamy już organizm, który jest składową dwóch genomów, z których powstał, tak? Czyli mamy nowy genom, który powstał z kierunku matczynego i kierunku ojcowskiego, tak? Wykonując badania z ciałek kierunkowych, badamy niejako tylko jedną stronę i wnioskujemy o zawartości, o tym, co pozostało, poprzez to, co zostało wydalone. Czyli nie mamy tutaj potwierdzenia bezpośredniego. Po drugie, proces wydalania, czy jak gdyby pakowania zawartości do ciałka kierunkowego ma też ograniczoną skuteczność. W związku z tym to wnioskowanie poprzez wykluczanie może być, a w zasadzie wiemy o tym, że jest dosyć ograniczone, jeśli chodzi o wiarygodność. Warto też zwrócić uwagę na to, że badając ciałka kierunkowe robimy badanie na bardzo wczesnym etapie. Znaczy potem jeszcze bardzo dużo się dzieje w zarodku. Znaczy dzieją się te wszystkie rzeczy, które są dla zarodka tak naprawdę najbardziej kluczowe. Czyli my pobieramy materiał wcześniej, a podejmujemy decyzję, bo tak naprawdę chodzi o podjęcie decyzji, który zarodek będzie transferowany. Czyli jest bardzo duży rozdźwięk pomiędzy momentem, w którym pobieramy materiał, a momentem, o którym mówimy, że decydujemy, co się wydarzy. Więc z tego powodu lepsze jest znowu pobranie materiału bezpośrednio zarodkowego, czyli komórek z blastocysty, ponieważ tutaj jest najbliżej pomiędzy pobraniem materiału, próbkowaniem tego zarodka, a tym, co się dalej z nim wydarzy. Czyli już posiadamy cały obraz, co w tym zarodku zaszło. Tak? Czyli co z tego, że pobierzemy dzisiaj jakiś materiał, tak? Jeżeli potem się wydarzy bardzo dużo rzeczy i
my na podstawie tego bardzo wczesnego pobrania będziemy mówili, w jakiej kondycji jest ten zarodek, kiedy on jest przygotowywany do transferu. Także jest to troszeczkę mniej korzystne. I statystyki ESHRE, czyli Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii, pokazują, że mniej więcej już w 2018 roku świat niejako porzucił badania na ciałkach kierunkowych. Z tego prostego powodu, że dostępność materiału w procesie hodowli, tak, czyli mamy technologię, mamy bardzo skuteczną technologię pobierania komórek, tak, w piątej dobie hodowli zarodkowej. Także, no i pobieramy kilka komórek. Więc to jest kolejną przewagą, tak, bo mamy do czynienia z próbką, która zawiera 5 i więcej genomów, to może być nawet kilkanaście genomów, tak, podczas gdy w ciałkach kierunkowych no, często mówimy o fragmentaryczności tych zawartości. Robiliśmy takie badania, widzieliśmy to. I tak samo jeśli chodzi o pobranie pojedynczej komórki na etapie trzeciej doby, czyli blastomeru tak zwanego, no to będziemy mieli do czynienia z amplifikacją późniejszą, na przykład z powielaniem tylko jednego genomu. Także wykorzystywanie w materiale większej liczby genomów przekłada się również na wiarygodność i skuteczność wykonania tego badania. Znowu, same korzyści dla pacjenta, który w mniejszej liczbie przypadków usłyszy, że niestety na przykład nie udało się uzyskać wyniku. Czyli rozumiem, że biopsja blastocysty to jest najczęściej albo jedyny właściwie sposób uzyskiwania materiału do diagnostyki preimplantacyjnej obecnie u nas stosowany. Czy to jest dosyć jednoznaczne? Od 6 lat standardem w genetycznym badaniu z genomu zarodkowego jest pobieranie komórek z piątej doby, czyli komórek trofeektodermy z tej właśnie formy blastocysty. Tak? Także to jest rekomendacja na dzisiaj, ale ja mówię o tym, że tak po prostu jest. Tak? Czyli dane pokazują, tak, że laboratoria tak pracują i to jest standardem już od wielu lat na świecie. Gdzieś nam się przewinęła diagnostyka prenatalna. I tak sobie myślę i tak się zastanawiam nad tym, z jakiego powodu nie wykonywać diagnostyki prenatalnej zamiast diagnostyki preimplantacyjnej aneuploidii. Z jakiego powodu nie wykonywać? Czy wykonywać to, czy wykonywać to? No właśnie, no i teraz... Co kiedy? Pytanie, czy chcemy zestawiać w tak prosty sposób, tak różne oblicza diagnostyki, tak? Ponieważ tutaj należy podkreślić, na jakim etapie albo już z jaką materią, z czym mamy do czynienia, sięgając po diagnostykę prenatalną, a jakie możliwości daje nam diagnostyka preimplantacyjna. Bo niewątpliwie te badania które są się już różnią. Zamknięte, tak, w diagnostyce prenatalnej. Tak? Także tutaj to jest podstawowa różnica, tak? Więc pomimo tego, że możemy tak określać, że diagnostyka preimplantacyjna jest wczesną formą diagnostyki prenatalnej, albo gdzieś tam te zainteresowanie badaczy diagnostyką preimplantacyjną wywodzi się z diagnostyki prenatalnej, to jak gdyby te dwa obszary diagnostyki nie do końca są pokrywające się ze względu na możliwości, które niosą. No właśnie, ale tak? Jakie są różnice? No bo ja rozumiem, że w przypadku diagnostyki prenatalnej badamy tak naprawdę to, co się dzieje już w momencie, kiedy kobieta jest w ciąży. No badamy już coś, co się wydarzyło już zupełnie. Diagnostyka preimplantacyjna daje nam możliwość, żeby zdecydować się, który zarodek transferować, tak, znając jego status genetyczny. Czyli jeszcze zupełnie przed ciążą. Zupełnie decydujemy, który scenariusz otwieramy, tak? Nie czekamy na to, aż się wydarzy i nie wiem, może nawet z niepokojem, tak? Czy wszystko jest w porządku, tylko darujemy sobie ten komfort, tak? Czyli z naszego punktu widzenia to jest darowanie tego komfortu naszym pacjentom, naszym parom. Nasi lekarze w swoich standardach leczeniach mają zapisane, że należy ten komfort podarować, tak? Czyli po to, żeby potem pacjenci nie niepokoili się,
powinni mieć tą możliwość zdecydowania przy tej wiedzy, tak? Ponieważ my po prostu prowadzimy obserwacje. Tak? My niczego nie zmieniamy, my nie ingerujemy. To jest po prostu obserwowanie statusu genetycznego zarodka i świadoma decyzja pacjentów, który zarodek transferować, biorąc pod uwagę całokształt informacji. Także no jest to zupełnie inny obszar diagnostyki. No dobrze, a czy zakresem te badania się między sobą różnią? No, zakres może być podobny, to znaczy jeżeli wykonamy badanie kariotypu z etapu prenatalnego, które zobrazuje nam garnitur chromosomowy, to niejako coś podobnego robimy wykonując badanie PGTA na etapie zarodkowym. Tak? Jeżeli wykonamy badanie w kierunku określonej zmiany w genie na etapie prenatalnym, czyli widzimy, że zaczynają występować jakieś wady płodowe i doszukujemy się, o jaki syndrom genetyczny, o jaką chorobę by chodziło. W ten sam sposób możemy wykonać badanie z komórek trofoektodermy zarodka jeszcze przed implantacją i zmienić znowu ten scenariusz, tak? Czyli znowu zdecydować się na taki transfer takiego zarodka, który nie rozwinie się mówiąc najprościej, w chore dziecko. A jakby tak porównać diagnostykę prenatalną zakresowo, myśląc, diagnostykę prenatalną klasyczną, czyli opartą o biochemię, badania USG, diagnostykę prenatalną NIPT i diagnostykę preimplantacyjną aneuploidii. Tak. Co tam badamy? Jaka różnica? No, różnica jest ogromna. To znaczy, znowu, diagnostyka klasyczna prenatalna tak naprawdę niesie pewne, znowu, ograniczenia. Jest wielką zdobyczą, która pozwala na szacowanie ryzyka, natomiast diagnostyka preimplantacyjna w tym wymiarze odwołuje się do tego, co jest przyczyną tego wszystkiego, co jest obserwowane. Tak, do pewników. Czyli tu prowadzimy obserwację już skutków, tak? Czyli tam są wskaźniki i pomiary, które są już skutkami tego, co dzieje się w tym organizmie. Natomiast w diagnostyce preimplantacyjnej badamy to, skąd to wynika. I badamy w pełnym zakresie, tak? Czyli badamy wszystkie chromosomy i badamy ich status. To chromosomy niosą geny, a to geny sprawiają to, kim jesteśmy. Więc my, badając zawartość chromosomową w genomie zarodkowym, w pełnym zakresie pokrywamy to pole, tak? które chcemy sprawdzić. No, ale będę drążyć jeszcze dalej. A NIPT, jak ma się do tego? No, NIPT jest niejako wykorzystaniem technologii, która jest stosowana w diagnostyce preimplantacyjnej na potrzeby prenatalnej. Tak? Czyli świat zadał sobie pytanie, potrafimy skutecznie wykorzystywać technologię NGS w diagnostyce preimplantacyjnej, czy jesteśmy w stanie wykorzystywać ją w diagnostyce prenatalnej? Czy w przypadku NIPT-u możemy zbadać wszystkie chromosomy? Posiadamy taką możliwość, jak najbardziej. No, diagnostyka prenatalna z natury swojej rzeczy zawsze była też ograniczona w zakresie. To znaczy na etapie prenatalnym spodziewaliśmy się już określonych zmian. Tak? Czyli bardzo często... Częściej występujących, tak? Częściej występujących. I po prostu sama diagnostyka była nakierowana na taki zakres, który był warunkowany obserwacjami. Bo jeżeli obserwowaliśmy, że na etapie prenatalnym występują trisomie chromosomu 21, 18, 13, a monosomie nie występują, no bo po prostu były letalne i nie obserwowaliśmy ich w późniejszych tygodniach, ponieważ te ciąże kończyły się wcześniej, no to de facto diagnostyka była nakierowana też na węższy zakres, tak? Więc dopiero wprowadzenie technologii, które zostały przeniesione z diagnostyki preimplantacyjnej do diagnostyki prenatalnej, pozwoliło na obserwowanie znowuż pełnego garnituru i niesienie nowych możliwości, tak? No, oczywiście zawsze pozostaje pytanie, czy na tym etapie, mając konkretną obserwację, potrzebujemy aż takiego narzędzia, żeby to potwierdzać, tak? Ale z drugiej strony to jest takie pytanie, czy mając badanie
tak, wykonane technologią NGS na etapie preimplantacyjnym, rekomendujemy, tak, wykorzystanie klasycznej diagnostyki prenatalnej do weryfikacji tego wcześniejszego badania, tak, które jest nowsze technologicznie, które jest... Ale tak się robi, prawda? Ale tak się robi, tak, ponieważ to jest klasyka, która istniała i my również w swoim wyniku rekomendujemy badanie prenatalne. Natomiast dzisiaj stoimy przed pytaniem, czy wykorzystywać tą diagnostykę prenatalną do potwierdzania wyniku PGTA wykonywanym technologią NGS. Czy właśnie może wykorzystywać technologię typu NIPT do potwierdzania tego wyniku. My rekomendujemy, oczywiście, że rekomendujemy wykonanie badania prenatalnego po diagnostyce preimplantacyjnej, natomiast już wybór metody na etapie prenatalnym już będzie zależał od rekomendacji lekarza. Czyli zakres badań, porównując diagnostykę preimplantacyjną aneuploidii i NIPT, wykonywany na etapie pacjentki, która jest w ciąży, możemy powiedzieć, że zakresowo to są badania podobne. Tak, no zakresowo różni się ten moment mieć do czynienia z tym, ich wykonywania. Z tym natomiast tak, różni się moment wykonywania. Czyli tutaj mamy pacjentkę w ciąży, tu mamy jeszcze pacjentkę, która chce zajść w ciążę. Dokładnie. Tak? I tu rozmawialiśmy o tych innych problemach, które powodują, że ona w tę ciążę nie może zajść. Tak? I diagnostyka preimplantacyjna aneuploidii też pomaga na tym etapie. Tak, czyli tutaj mamy badanie, które może pokaże nam, skąd są nieprawidłowości, które obserwujemy na przykład w obrazie USG, a tutaj mamy badanie, które jest do wykorzystania w różnych momentach leczenia IVF po to, żeby zmienić te statystyki i zmienić to ryzyko niepowodzenia w leczeniu. Tak naprawdę pomóc pacjentce zdecydować, który scenariusz chce otworzyć, tak? W którym scenariuszu chce brać udział. Także jest to zupełnie inne oblicze leczenia. Słyszy się, że diagnostyka preimplantacyjna aneuploidii nie zwiększa kumulatywnie odsetka ciąży. Jak to jest? Znaczy powiem tak, a dlaczego miałoby się słyszeć inaczej? Tak? Znaczy, kumulatywna szansa na posiadanie dziecka jest cechą danej pary. Nie wiem, czy cokolwiek jest w stanie zmienić tą szansę. To jest charakterystyka, jaką wnoszą pacjenci, przychodząc czy zgłaszając się do kliniki. To jest charakterystyka, statystyka, którą wnoszą pacjenci, jak gdyby stając się parą i prowadząc swoje działania w kierunku posiadania dziecka. To jest po prostu ich szansa na posiadanie dziecka. My możemy zmieniać statystyki, które leżą niejako w procesach leczenia, tak? Czyli możemy skracać czas do ciąży, możemy zmniejszać ryzyko poronienia, możemy wpływać na wskaźnik żywych urodzeń, ale proszę pamiętać, że ogólna, czyli kumulatywna szansa na to, czy dana para będzie posiadała dziecko, no nie jest zmieniana tym, czy ta para zajdzie w ciążę szybciej, czy zajdzie w ciążę po dłuższym okresie. Koniec końców efekt będzie ten sam. Także no, diagnostyka preimplantacyjna nigdy nie celowała w zmianę kumulatywnej szansy na posiadanie dziecka. To jest jak gdyby pomylenie pojęć. Tak? Ale na pewno zmniejsza liczbę transferów. No na pewno, to wiemy. Tak? Tak? Czyli jakby nie naraża kobiety na kolejne procedury, które mogą być bez efektu. Tak? Na pewno skraca czas do ciąży. Tak. Na pewno, prawda? Na pewno. Co jeszcze? Zmniejsza ryzyko poronienia. I to jest ogromna korzyść, ponieważ wiemy, jak bardzo pacjentki obawiają się tych poronień. Wiemy, jak bardzo jest to dużym dla nich przeżyciem i jak bardzo chcą tego unikać. Tak? Dokładnie. I jeszcze konsekwencji, tak? Bo wiemy, że w wyniku poronienia, tak, mamy działania zabiegowe, które też są uraźne dla pacjentki i mogą wpływać też na przyszłą szansę, czy możliwości, czy trudności z implantacją zarodkową. No, poronieniu nierówne, bo z jednej strony mówi się o tym, że kobiety ronią bardzo często, nawet nie wiedząc, ponieważ tak szybko tracą te ciąże, że nawet nie zdążyły się zorientować, że są w ciąży. To jest nawet, mogę
powiedzieć cytat, bo to tak często jest Tak mówione, że bardzo ugruntowane, ale z drugiej strony mamy poronienia, które jak najbardziej są zauważalne przez pacjentkę, ale też wiemy, że poronienie poronieniu nierówne. Tak? Więc no, ryzykiem poronienia jest również śmierć pacjentki, tak? Jednym z ryzyk poronienia. Ale pomiędzy jednym a drugim jest jeszcze cały wachlarz. Więc tak naprawdę warto obniżać to ryzyko, a ono może być nawet i 2-3-krotnie obniżone, jeżeli stosujemy diagnostykę PGT-A. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa przybliżyła naszym słuchaczom trochę ten temat i zawsze oczywiście rekomendujemy w przypadku wątpliwości kontakt z lekarzem genetykiem, z diagnostą zajmującym się diagnostyką preimplantacyjną, żeby wyjaśnić jeszcze wątpliwości, tak? Bo pewnie nie na wszystkie pytania tutaj odpowiedzieliśmy. Pewnie tak. Znaczy, chciałbym podkreślić, że to, że na dzisiaj po tych 30 latach rozwoju diagnostyki preimplantacyjnej potrafimy tak sformułować badanie, że ono jest w bardzo przystępny i w prosty sposób tłumaczone zarówno lekarzom, jak i pacjentom. Znaczy pacjenci otrzymują wynik, na którym jest napisane prawidłowy, nieprawidłowy, czyli genetycznie rekomendowany do transferu albo genetycznie nie nadający się do transferu, prawda? Tak, nie. No nie powinno niejako mylić, tak, odbioru co do tego, że może to badanie nie jest pomocne. Tak? Tak jak powiedziałem na początku, to jest prosty skrót, to jest może prosty wynik, ale za tym stoi potężna technologia i za tym stoją potężne korzyści w kilku momentach leczenia pacjentów IVF. Także oni wykonując to proste badanie, które jest im podawane w bardzo taki przystępny sposób, tak naprawdę korzystają z 3 dekad doświadczeń i ogromnej technologii, która za tym stoi. Tak? I nawet jeśli sprowadzimy to do jakiejś prostej rekomendacji typu AMA, tak? I powiemy, droga pacjentko, jesteś w stanie odnieść korzyści w każdym wieku, ale większe korzyści odniesiesz, bo takie są rekomendacje, kiedy wpisujesz się już w tą definicję AMA, to nie znaczy, że całość tego badania i całość tej technologii i ta użyteczność jest tak samo prosta jak to jedno wskazanie, tak? Czyli, no, bo przecież w życiu bardzo często mamy takie sytuacje, że coś po prostu z wiekiem się zmienia, prawda? Więc tutaj w biologii rozrodu jest tak samo, tak? Z wiekiem widzimy, że ta częstość występowania aneuploidii rośnie, no i owszem, rekomendacje dają pewną granicę, ale tak naprawdę powinniśmy mieć świadomość, że takie możliwości istnieją i móc świadomie o tym decydować, że chcemy korzystać i chcemy sobie dawać szansę na to, żeby ten proces dotarcia do naszych marzeń, tak, czyli do posiadania dziecka, będzie przebiegał w sposób optymalny. I na tym byśmy pewnie zakończyli dzisiejsze spotkanie, myśląc i mówiąc, że warto korzystać z nowoczesnych technologii. Medycyna się zmienia i rozwija i warto rozważać takie postępowanie. Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję. Jeżeli dzisiejszy temat Was zainteresował i chcielibyście dowiedzieć się więcej w kolejnych odcinkach, zapraszam do sekcji komentarzy. Odpowiemy na Wasze pytania z naszymi ekspertami. Zapraszam do śledzenia i obserwowania naszego kanału. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, go zasubskrybuj. A ja dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Do zobaczenia.